Światło to główne źródło naszej wiedzy o wszechświecie. Astronomowie wykorzystują każdy sposób, by ze światła gwiazd i innych ciał niebieskich wyczytać ich sekrety. Jednym z najciekawszych jest mierzenie jego polaryzacji. W tym programie pokażemy, skąd bierze się to zjawisko i w jaki sposób może nam pomóc zrozumieć tajemnice wszechświata. Zapraszamy na Astronarium. Na czym właściwie polega polaryzacja światła i co takiego może nam ona powiedzieć na temat obiektów we wszechświecie? Aby to zrozumieć, musimy zacząć od małej powtórki z lekcji fizyki. Światło to, jak wiemy, fala elektromagnetyczna i, jak każda fala, drga. Takie drgania mogą się układać w różnych płaszczyznach. Zwykle są one przypadkowe i wymieszane. Mamy wtedy światło niespolaryzowane. Zdarza się jednak, że wszystkie te drgania ulegają uporządkowaniu, układając się w ten sam sposób. Właśnie wtedy mamy do czynienia z polaryzacją światła. No dobrze, ale co to wszystko ma wspólnego z kosmosem? Otóż światło nie staje się spolaryzowane bez przyczyny. Takie uporządkowanie świadczy o tym, że w obiektach, które obserwujemy, albo na drodze do nich, zaszły jakieś zjawiska, które do tego doprowadziły. Mierząc polaryzację światła gwiazd, planet czy innych ciał niebieskich, możemy próbować odgadnąć jej przyczynę, uzyskując dostęp do nowych, często zaskakujących informacji na temat tych obiektów. Właśnie na tym opiera się polarymetria. Przekonajmy się, czego możemy się dzięki niej dowiedzieć na temat wszechświata. Jak w praktyce można badać kosmos, mierząc polaryzację? W Polsce jednym z najlepszych miejsc, by się o tym przekonać, jest Obserwatorium Astronomiczne na Suchorze. Należąca do Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie placówka znajduje się w Gorcach na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Teleskop pod kopułą obserwatorium służy przede wszystkim do fotometrii, a więc pomiarów jasności ciał niebieskich. Wyposażono go jednak także w aparaturę umożliwiającą pomiary polaryzacji światła. Jak mówią naukowcy pracujący na Suchorze, takie badania mogą dostarczyć dodatkowych, niedostępnych inaczej informacji. Tak naprawdę większość badań kosmicznych, poza tym, gdzie sondy kosmiczne mogą dolecieć, opiera się na analizie światła. No i możemy robić albo pomiary jasności, ile tego światła jest, czyli fotometrię, możemy badać skład tego światła, które do nas dochodzi, czyli spektroskopię, możemy studiować, z którego kierunku to światło przebiega, czyli robić tak zwaną astrometrię, no a polaryzacja to jest rozpoznawanie, w którym kierunku drga wektor tego promieniowania, które odbieramy. Ja tutaj mam taki polaryzator liniowy, który przepuści tylko drgania drgające w jednym kierunku, na przykład góra-dół. No i tutaj, jeżeli go ustawię przed lampką, to tutaj specjalnie nic nie zauważymy, trochę pociemniało, no bo te drgania drgające w poprzek nie przechodzą. Natomiast jeżeli weźmiemy drugi taki sam polaryzator liniowy i złożymy je razem, to przy odpowiednim doborze kątu okaże się, że ten dolny przepuszcza tylko te drgające, powiedzmy sobie, góra-dół, ten lewo-prawo, czyli dostaniemy efekt wytłumienia się światła. Rolą tego pierwszego polaryzatora czasami matka natura gra
i ona nam powoduje, że światło jest spolaryzowane. Kiedy? Jeżeli ładunek elektryczny, który jest źródłem promieniowania, oscyluje, czyli mamy silne pole elektryczne, jeżeli mamy silne pole magnetyczne, jeżeli mamy odbicia, jeżeli mamy na przykład otoczkę gazową złożoną z cząstek, które nie są idealnie sferyczne, tylko takie podługawe i pole magnetyczne te cząstki uporządkuje, wtedy tworzy się taki naturalny polaryzator, no a my badając właśnie tą cechę jesteśmy w stanie wykryć na przykład właśnie takie cechy, których inaczej by nie było jak badać. Istotę tego zjawiska można zilustrować za pomocą prostego eksperymentu. Wyobraźmy sobie, że ta gumowa lina to wiązka światła. Przeciągamy ją przez ramkę, która pozwala na drgania tylko w jednej płaszczyźnie. Na takiej zasadzie powstaje światło spolaryzowane liniowo. Dodajmy jednak drugą ramkę. Jak długo będzie ona ustawiona tak samo, nic się nie stanie. Ale jeżeli odwrócimy ją w poprzek, drgania zostaną całkowicie stłumione. To samo dzieje się ze światłem, kiedy obracamy filtrem polaryzacyjnym. Takie filtry są stosowane na przykład w fotografii, by wyeliminować odbicia. W obserwatorium astronomicznym na Suchorze wykorzystuje się jednak inny sposób mierzenia polaryzacji światła ciał niebieskich. U nas się to odbywa w ten sposób, że stosujemy tak zwane płytki Savarta. Każda z nich ma taką cechę dwułomności, to znaczy obraz po przejściu przez tę płytkę jest rozszczepiany i każdy z obrazów gwiazd, które się utworzą, jest spolaryzowany prostopadle jeden do drugiego. Dwie płytki to nam dają 4 kierunki polaryzacji i mierzymy jasność każdego z tych obrazów z osobna. Normalnie mamy po prostu kropki, a tutaj każda z tych kropek rozpada się na dwie. Mierzymy ich później jasność niezależnie. Jak ktoś popatrzy na ekran, to może mieć uczucie, że widzenia podwójnego, no bo obrazy są podwójne, ale nie różni się to specjalnie od takich zwykłych obserwacji fotometrycznych, z tym, że mamy 2 obrazy. Czego dowiedzieliśmy się o wszechświecie dzięki takim pomiarom? Badania polarymetryczne rozpoczęły się na dobre w latach 60. XX wieku. Odkryto wtedy, że światło niektórych gwiazd jest spolaryzowane. Nie było jednak wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Zagadkę zdołał rozwikłać Krzysztof Serkowski, polski astronom z Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Kazimierz Stępień to jeden z jego uczniów. Jak mówi, badania Serkowskiego pokazały, że polaryzacje światła gwiazd tak naprawdę wywołują drobiny pyłu międzygwiazdowego. Ten stopień polaryzacji był niewielki, był rzędu procenta czy ułamka procenta, no ale jednak samo to było ważnym odkryciem. No i właśnie tym zainteresował się w szczególności właśnie Krzysztof Serkowski. Trzeba wspomnieć, że on był znakomitym instrumentalistą. On właściwie całe życie budował instrumenty do obserwacji astronomicznych. Także od razu w Warszawie został zbudowany bardzo prymitywny zresztą polarymetr. Chodziło o to, żeby zbadać, z czym jest związany, skąd się bierze ta polaryzacja. No szybko się okazało, że najbardziej sensownym wyjaśnieniem jest to, że pył międzygwiazdowy, cząstki pyłu międzygwiazdowego mają kształt raczej igiełek niż kuleczek i reagują na obecność bardzo słabego pola magnetycznego, które istnieje w galaktyce, i to, że one były w sposób uporządkowany, ustawione, powodowało, że one pochłaniały światło inaczej trochę w zależności od płaszczyzny drgań wektora elektromagnetycznego w wiązce światła, no i wprowadzały w ten sposób polaryzację liniową. Dalsze badania astronomów z Warszawy doprowadziły do kolejnego niezwykłego odkrycia. Dotyczyło tak zwanych gwiazd kataklizmicznych, niezwykle ciasnych układów podwójnych. Okazało się, że niektóre z nich także świecą światłem silnie spolaryzowanym. W roku 1977 Serkowski opublikował bardzo ważną pracę wspólnie z Wojciechem Krzemińskim, też polskim astronomem z Warszawy, w której opublikowali obserwacje polaryzacyjne gwiazdy o nazwie AN Ursae Majoris. Po pierwsze okazało się, że jest polaryzacja zmienna. Po drugie okazało się, że tam występuje nie tylko liniowa, ale też i kołowa polaryzacja. I po trzecie interpretacja fizyczna tego zjawiska
wskazywała na to, że mamy tam do czynienia z układem, który był wcześniej znany już w tym sensie, że odkryto już gwiazdy tak zwane kataklizmiczne, w których mamy ciasny układ dwóch gwiazd. Jedna z nich jest białym karłem, czyli takim zdegenerowanym, bardzo małym obiektem rozmiaru Ziemi. Taki obiekt krąży na wspólnej orbicie z gwiazdą ciągu głównego. No i w pewnej chwili materia z tej czerwonej gwiazdy zaczyna przepływać do białego karła. Pamiętajmy, że ponieważ wszystko to się odbywa w układzie podwójnym, szybko rotującym, to okresy są rzędu godzin, to ta struga materii wypływająca z czerwonego składnika nie trafia, nie uderza wprost w powierzchnię białego karła, tylko mając moment pędu, po prostu otacza białego karła, obiega go i tworzy dysk akrecyjny. Badania dotyczące tego typu gwiazd kataklizmicznych prowadził już wcześniej Wojciech Krzemiński. On był w tę tematykę dosyć mocno zaangażowany. Z drugiej strony Serkowski był najlepszym wtedy, największym w świecie specjalistą od badań polaryzacji światła gwiazd. Połączonym wysiłkiem opublikowano właśnie tę pracę dotyczącą AN Ursae Majoris i pokazali w tej pracy, że bardzo duża polaryzacja i zmienna tej gwiazdy wskazuje na to, że mamy białego karła i czerwonego karła, który traci na rzecz tej gwiazdy masę, ale biały karzeł tym się różni od wielu innych, że ma niezwykle silne pole magnetyczne. Ma niezwykle silne pole magnetyczne rzędu kilkudziesięciu milionów gaussów. Pamiętajmy, że pole ziemskie jest rzędu 1,5 Gaussa, więc tutaj mamy kilkadziesiąt milionów gaussów. Więc olbrzymie, niezwykle potężne pole magnetyczne, które nie pozwala materii traconej przez czerwonego karła po prostu tak opływać białego karła, tworzyć dysk, tylko pole magnetyczne tworzy taki pancerz jak gdyby wokół białego karła i ta materia, która wypływa z czerwonego karła, musi wzdłuż linii sił pola magnetycznego, bo ona jest zjonizowana, spływać na białego karła w okolicach biegunów magnetycznych. W związku z tym obydwaj autorzy zaproponowali, żeby utworzyć nową kategorię gwiazd, które nazwali polarami, argumentując to tym, że to są gwiazdy, które mają wyjątkowo silną polaryzację. Chodziły plotki, ja nigdy nie słyszałem tego od żadnego z twórców, znaczy z tych sugerujących tę nazwę, że być może oni też myśleli o Polsce, tworząc to słowo polar, no ale jak mówię, w pracy napisane jest wyraźnie, że chodzi o to, że ponieważ mają bardzo silną polaryzację, więc dlatego proponują nową kategorię gwiazd. Odkrycie polarów to przykład tego, jak pomiary polaryzacji światła ujawniły zupełnie nowe informacje na temat obserwowanych obiektów. To samo zjawisko można jednak wykorzystać, by dowiedzieć się więcej nie tylko na temat gwiazd w naszej galaktyce. Kwazary to najdalej położone obiekty, jakie znamy we wszechświecie. Swoją nazwę wzięły od angielskiego określenia quasi-stellar objects. Z pozoru wyglądają bowiem jak gwiazdy, wydają się jedynie punktami na niebie. Tak naprawdę są to jądra galaktyk położonych na rubieżach obserwowanego przez nas wszechświata, kryjące w swych wnętrzach ogromne, supermasywne czarne dziury. Badania tych niezwykłych tworów od wielu lat prowadzone są w obserwatorium na Suchorze. Co ciekawe, okazało się, że światło docierające do nas od kwazarów potrafi być spolaryzowane. Stało się to źródłem nowych informacji na temat ich budowy i procesów zachodzących w pobliżu ukrytych tam czarnych dziur. Źródłem światła tam jest tak naprawdę rozgrzewanie się materii, która wpada do tego wira studni grawitacyjnej. Jak odkorkujemy wannę, to wszyscy wiemy, że woda spada tam nie tak wprost, tylko tam wiruje. Prędkość w zależności od odległości od centrum wiru tej warstw wody jest różna i pomiędzy warstwami wody dochodzi do tarcia, które w wannie jest oczywiście niezauważalne. Jeżeli mamy opadanie na czarną dziurę, te prędkości wirowania i ta różnica prędkości jest oczywiście znacznie większa. No i tutaj mamy do czynienia wtedy z rozgrzewaniem się o wiele silniejszym.
Materia, która opada na kwazara, wcale nie opada w sposób jednorodny. Wierzymy, że tam znajdują się jakieś obłoki materii, jakieś kłaczki, jakieś niejednorodności. Niektóre z nich krążą. Oczywiście materia jest zjonizowana, więc mamy tam do czynienia z polami magnetycznymi, które tam są ściskane w tym dysku, z odbiciem światła, które, jak wiemy, też polaryzację wywołuje. Także ta informacja o polaryzacji nakłada silniejsze więzy na teorie, które budowę kwazara opisują. No chociażby zmiany położenia obłoków, które wokół tego kwazara krążą. Czy odbicie światła od takiego obłoku będzie inaczej wyglądało pod różnymi kątami, czyli mierząc na przykład to, czy kierunek polaryzacji się zmienia, jesteśmy w stanie rozpoznać, że coś tam wokół kwazara krąży w takich skalach czasowych. Inaczej to byśmy byli skazani na spoglądanie na punkt, który wygląda jak gwiazda. A tu się okazuje, że taka pseudogwiazda, która ma stałą jasność, to jednak jakąś aktywność chociażby w zmianach polaryzacji wykazuje. Pomiary polaryzacji światła kwazarów pozwalają badać także tzw. jety, potężne strugi materii wyrzucane z okolic czarnej dziury. Opadająca materia nie cała spada do czarnej dziury, część z niej jest wyrzucana. Tu trzeba powiedzieć, że takie opadanie w polu grawitacyjnym to jest jeden z najbardziej energetycznych procesów, z jakie mamy do czynienia. Część z tego służy do zasilania wyrzutów materii wzdłuż osi obrotu czarnej dziury, tworząc tak zwane jety. Mechanizm dalej nie jest jasny, ponieważ mamy do czynienia z materią zjonizowanym i skoncentrowanym polem magnetycznym. Jet oglądany pod różnymi kątami w świetle spolaryzowanym wygląda inaczej. Czyli inaczej mówiąc, badanie polaryzacji pozwala nam odtworzyć, rozpoznać, jaka jest orientacja jetu względem kierunku patrzenia. Tajemnica polega na tym, czy my patrzymy, czy ten obiekt pluje w naszą stronę dokładnie, czy lekko pod kątem. No i właśnie do tego służy, do określenia tego kąta pomiędzy kierunkiem, gdzie my patrzymy, a gdzie wyrzucana jest ta materia, służy polaryzacja. Polarymetria pozwala nam zajrzeć do wnętrza odległych kwazarów, które inaczej byłyby dla nas jedynie punktami na niebie. Co ciekawe, ta sama technika może jednak służyć także do badania obiektów, które znajdują się wręcz niepokojąco blisko naszej własnej planety. Mówiliśmy już o polaryzacji wywołanej przez silne pole magnetyczne lub rozpraszanie światła na drobinach pyłu. Ale najprostszym zjawiskiem, które prowadzi do takiego uporządkowania, jest odbicie. Możemy się o tym przekonać patrząc przez filtr polaryzacyjny na obraz odbijający się w kawałku szkła. Kiedy obrócimy filtr do właściwej pozycji, odbicie przestanie być widoczne. Spolaryzowane światło zostanie wytłumione. Właśnie takie zjawisko znajduje zastosowanie w badaniach, które mają wykrywać potencjalne zagrożenia dla naszej planety. NEO to skrót od angielskiego określenia Near Earth Objects – obiekty bliskie Ziemi. Są to planetoidy krążące wokół Słońca po takich orbitach, że mogą zbliżyć się do naszej planety. Naukowcy badają NEO, by upewnić się, czy któryś z tych obiektów nie znajdzie się z nami na kursie kolizyjnym. Profesor Agnieszka Słowikowska jest jednym z naukowców, którzy przygotowują nowy instrument do badania obiektów bliskich Ziemi. NEOPOL to prototypowy polarymetr skonstruowany dzięki współpracy kilku polskich firm i instytucji badawczych. NEOPOL za pomocą pomiarów polarymetrycznych ma pozwolić na określenie struktury fizycznej planetoid, przede wszystkim z wartości tworzących je skał. A co za tym idzie, potencjalnych skutków ich zderzenia z Ziemią. Światło odbite od planetoidy jest spolaryzowane. To, w jakim stopniu ono jest spolaryzowane, zależy od własności fizycznych planetoidy, ale również od wzajemnego ułożenia tych trzech obiektów: asteroidy, Słońca i Ziemi, i tego, jak ta konfiguracja się zmienia w czasie. Dzięki pomiarom polarymetrycznym możemy zmierzyć, ile tego światła słonecznego odbija taka planetoida i w ten sposób polaryzuje. W związku z tym długotrwałe obserwacje planetoidy, właśnie w zależności od tego, gdzie ona się znajduje na orbicie w stosunku do Słońca i Ziemi, ponieważ to będzie nam zmieniało kąty padania i odbicia promieniowania słonecznego, dadzą nam krzywą, z której możemy wnioskować na temat rodzaju powierzchni, to jak bardzo jest porowata ta planetoida, z jakich skał się składa, czy jest tam lód. Czyli te wszystkie własności fizyczne będą wpływać na to,
ile światła niespolaryzowanego od Słońca my zmierzymy jako światło spolaryzowane od planetoidy. Polarymetr Neopol został zaprojektowany, zbudowany i jest w tej chwili testowany w ramach projektu pod nazwą Polski Polarymetr dla obiektów bliskich Ziemi. Projekt ten był realizowany w ramach grantu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. W związku z dużym zainteresowaniem i bardzo szeroko prowadzonymi badaniami tych obiektów bliskich Ziemi, potrzeba jest też właśnie wiedzieć, jaki one mają skład i z czego właśnie są zbudowane i jaka jest struktura budowy tych planetoid. Jakby sercem polarymetru są dwa pryzmaty Wollastona, które pozwalają na rozszczepienie światła skupianego przez teleskop w różnych płaszczyznach polaryzacji. Testy polarymetru prowadzimy w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast docelowo polarymetr ten będzie zainstalowany na jednometrowym teleskopie na Teneryfie, należącym właśnie do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten teleskop się nazywa, akronim to jest OGS, czyli Optical Ground Station. Badania NEO prowadzone są w różnych zakresach, można powiedzieć, takich astronomicznych. Jednym z podstawowych i najważniejszych to jest oczywiście wyznaczenie ich orbit, bo to chodzi o obiekty, których orbity mogą zagrażać Ziemi, tak? Czyli obiekty, które mają niezerowe prawdopodobieństwo, że w Ziemię uderzą. Bardzo ważne są obiekty, oczywiście wyznaczenie rozmiarów tych obiektów, bo chcemy wiedzieć, które dokładnie obiekty mają rozmiary większe od kilometra i jakie dokładne są ich orbity. I tutaj ta dokładność jest bardzo, bardzo ważnym aspektem. Kolejnym aspektem jest właśnie to, jakie mają własności fizyczne, czyli właśnie gęstość, porowatość, z jakich skał są zbudowane. Te informacje są potrzebne do tego, żeby przewidywać, jak taka planetoida zachowa się na orbicie pod wpływem właśnie nagrzewania od Słońca, od promieni słonecznych, czy na przykład będzie tam dochodziło do jakiejś sublimacji, wyrzutów, czy ona zacznie rotować. Te informacje będą potrzebne i oczywiście, bo chcemy znać bardzo dokładnie orbity tych obiektów bliskich Ziemi. Zjawisko polaryzacji światła może być wywołane na wiele różnych sposobów. Dzięki temu pozwala badać bardzo różnorodne obiekty i procesy we wszechświecie. Stanowi dodatkowe okno, przez które astronomowie mogą patrzeć na ciała niebieskie, dostarczając informacji, które inaczej pozostawałyby niewidoczne. Polaryzację światła wykorzystujemy na co dzień, choćby w okularach polaryzacyjnych czy filtrach fotograficznych. To niesamowite, że to samo zjawisko pozwala nam także odkrywać tajemnice kosmosu i to w najróżniejszych miejscach. Od planetoid przelatujących tuż koło Ziemi, aż po najdalsze obiekty we wszechświecie, jakie znamy, czyli kwazary. Ciekaw jestem, jakich jeszcze odkryć dostarczy nam polarymetria. W tym odcinku to jednak wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.